Bardzo często spotykam ludzi, którzy żeglowali na Bezie 2 i teraz wspominają te czasy, jak byli młodsi. Dzieci się tu wychowały, wnuki pływały, albo taką żaglówkę miał mój dziadek. Tego typu historie, czy na przykład moje małżeństwo się zaczęło na tej żaglówce, więc z drugiej strony nie jest to dziwne, ponieważ wyprodukowano ich wtedy setki, nie wiadomo tak naprawdę ile, więc tyle też powinno być tych historii i one są. Kiedy na rynku było już kilkadziesiąt, a może kilkaset tych Bezów, 2, zorganizowaliśmy zlot w Mikołajkach i amatorzy z całego kraju przyciągnęli te jachciki na przyczepkach. Zrobiliśmy takie mini regaty. Zakład Fotopam przygotował takie kapelusze z literką B. Starsze i średnie pokolenie żeglarskie wszyscy kojarzą tego Beza i na ogół mają bardzo dobre wspomnienia, więc to jest taka konstrukcja, która przyciąga. A ponieważ jest ich coraz mniej na wodzie i na chodzie, to tym większą rewelację to budziło i naprawdę w każdym porcie podchodzili do mnie jacyś ludzie, pytali, o co tu chodzi, gratulowali, że to świetny jacht. Opowiadali mi wspaniałe historie, że tu płynęli, tam płynęli, takie przygody ich spotkały. Muszę powiedzieć, że jego zaprojektowałem bardzo szybko. Jakieś takie przyszło natchnienie i jak czasami z projektem dłuższy czas się walczy, coś tam nie pasuje, coś nie wychodzi, coś się nie mieści, to jakoś tak bardzo szybko powstał właśnie, wyjątkowo szybko i taki dość zgrabny. Do tej pory mi się podoba. Może zmieniła się w tej chwili architektura troszeczkę jachtów, ale on ciągle jest taki sympatyczny. Ukończyłem studia w 1970 roku i pierwszą łódkę żaglową zaprojektowałem w 1973 roku, więc ponad 50 lat temu. Potem ją samodzielnie zbudowałem, bo to był okres, kiedy kwitło amatorskie budownictwo łodzi sklejkowych. No i było wtedy takie duże zainteresowanie takimi małymi łódkami. Jest taka fabryka w Augustowie, Fotopam, gdzie z drewna i sklejki wodoodpornej buduje się popularne lodzie dla każdego. No i zaczęła się produkcja seryjna. Wyprodukowaliśmy kilkaset tych Bezów, 2. Potem w przyszłości powstały jeszcze inne, Bez 4 i inne, ale ten Bez 2, że tak powiem, cieszył się bardzo dużym uznaniem. Pan Jan Rogowski napisał do mnie maila chyba rok temu. Panie Jacku, bardzo mi się podoba ten jacht. Nie mogę kupić nowego, nie jest to takie proste. Chciałbym wyprodukować na nowo. Czy mógłbym z Panem porozmawiać? Ewidentnie mnie zakwalifikował do jakichś takich, nie wiem, takich pozytywnych świrów, nie wiem jak to nazwać. Chyba ja chciałem być bardzo taki profesjonalny i żeby właśnie nie wpaść do tej szufladki, ale wydaje mi się, że wtedy tam troszeczkę wpadłem. Po pierwszym telefonie czy po pierwszym mailu miałem wątpliwości, czy to jest sensowne, reanimacja takiego małego jachtu. Ale potem jak przemyślałem i pan Jan mnie przekonał, że ma kolegów i ma znajomych, którzy by taki jacht chcieli mieć. No im dłużej żeśmy rozmawiali, tym bardziej mnie to przekonywało. Nazywam się Jan Rogowski i z pasji jestem żeglarzem. Natomiast, żeby żyć, jestem przedsiębiorcą, który postanowił wskrzesić albo reanimować jacht Bez 2. Miałem wrażenie, że on chce tak jakby powielić tego starego Beza. Ale ja powiedziałem, że mogę się podjąć, ale zróbmy tego Beza nowego stylistycznie i poprawionego, żeby te wszystkie błędy, które miał ten stary, żeby wyeliminować. Chyba ja byłem nawet bardziej konserwatywny. Chciałem, żeby jak najbardziej zbliżony był ten projekt do starego Beza. Pan Jacek mówił, że nie, trzeba to trochę przerobić. To wtedy to w ogóle nie. Pan Jan był zwolennikiem, żeby on był bardzo podobny do tego starego Beza 2. Ja uważałem, że trzeba go troszkę zmodyfikować, żeby był
no, stylistycznie podobny do obecnie żeglujących jachtów, to znaczy dziobnica bardziej pionowa, zupełnie inny kształt żagli, że musi być troszeczkę większy, bo w tamtym była trochę taka ciasnota. Ja uważam, że mamy jacht, który jest zdecydowanie najlepszym jachtem, który mieści się w garażu podziemnym, czyli nawet na miejscu postojowym. Pan Jan narzucił mi gabaryty, w których ten jacht się mieści. To ma być długość 5 metrów i szerokość 2,5 metra i wysokość 2 metry, czyli on na wózku nie może wychodzić poza te gabaryty, czyli może wjechać do typowego małego garażu, może być na stanowisku postojowym w bloku. Tu mamy na stole rysunki pierwowzoru Beza 2. Robimy go w tym samym celu. Tutaj w sumie się nie za dużo zmienia. Tak? To jest rekreacja i turystyka po wodach śródlądowych, bez uprawnień żeglarskich. Wystarczy karta pływacka, teraz już nawet karty pływackiej nie potrzeba. No właśnie, a tu w opisie jest taka śmieszna, holowany na wózku za samochodem, także za Fiatem 125P, że można go było holować małym Fiatem. No i stopniowo tak wymienialiśmy, ja wysyłałem rysunki, Janek je korygował. No i doszliśmy właściwie do porozumienia, że on w tej chwili tą finalną wersję akceptuje. Są tam jeszcze ciągle dyskusje na temat jakichś drobiazgów, ale generalnie no, spotkaliśmy się na wakacjach na Mazurach. On był na Bezie 2, ja byłem na jachcie motorowym swoim, na housebocie. No i tam trochę 2 czy 3 dni pływaliśmy razem i jeszcze wymienialiśmy doświadczenia. Także. Chyba jestem trochę świrem, bo patrząc tak rynkowo, to sektor jachtowy, konkretnie jachtów żaglowych, poszedł zupełnie w innym kierunku. Po jakimś tam rozeznaniu rynku i szukaniu jachtu dla siebie, właśnie zdecydowałem się na tego Beza, którego gdzieś tam chyba podświadomie zawsze miałem w głowie zakodowanego, bo żeglując od małego i bywając w różnych portach, właśnie taki Bez na ogół stał jako pierwszy przy pomoście, najbliżej brzegu. Ja wiedziałem, że ludzie poszukują tych starych Bezów, bo pokazują się ogłoszenia, kupię Beza, jakieś tam stare 40-letnie egzemplarze po 10-15 tysięcy, no ale nikt ich właściwie nie produkował w tej chwili. No i troszkę mnie zaskoczyła, że Janek chce reanimować tą. Najpierw mnie trochę zdziwiło, nie wierzyłem, czy to się da reanimować, ale potem w miarę powstawania projektu i widząc zainteresowanie na wystawie, doszedłem do wniosku, że jest jednak zainteresowanie społeczne na taką łódkę małą i tanią. No, ja rozumiem, że to nie jest duży jacht żaglowy, ale on ma swoje zalety, że jest mały, lekki, daje się go łatwo przechowywać, łatwo zwodować samemu, łatwo wyciągnąć. Można go wstawić do garażu, można go stawić na stanowisku postojowym. To są pewne zalety. Mimo że on jest taki mały. Ale tak sobie nawet myślę, że jak ten nowy Bez powstaje, to ja go też sobie na 2-3 dni wezmę, czy żeby go tutaj gdzieś na jeziorach w Dzydze czy innych przetestować, śpiąc tam w środku i gotując ewentualnie. A chyba mam właśnie jakąś tą żyłkę taką przedsiębiorczą, no to zacząłem myśleć, okej, no dobra, te kadłuby już mają niektóre po 40, nawet więcej lat, te z Beza. No pomyślałem, no może one nie są takie tanie, te stare, no to może warto byłoby po prostu zacząć produkcję na nowo, żeby zrobić nowy i cieszyć się dalej z tego, że mam mały jacht, nie mogę z niego korzystać, ale jednak to już będzie nowy materiał i odpadną wszystkie remonty, przystosowanie, jakiś stres, ryzyko związane z zakupem i z transakcją. Janek, badając rynek, doszedł do wniosku, że w ogóle nikt w Europie nie produkuje takiego małego jachtu kabinowego. I wszyscy może dziwią się, jak można taki mały jacht produkować i że ludzie w tej chwili szukają komfortu, prawda, żeby było wszędzie wysokość stania, łazienka i tak dalej. Okazuje się, że nie, że część ludzi chce łódkę bardzo prostą, lekką i tanią. Pomyśleliśmy na przykład o żaglach z grafikami,
Więc tutaj będzie kilka opcji, tak żeby każdy mógł wybrać sobie coś, co jednocześnie oprócz tego, że jest pięknym wizualnie żaglem, to jeszcze dodatkowo na żaglu będzie piękna grafika. Myślę, że chciałbym to zrobić właśnie z takiego punktu widzenia artystycznego, żeby na przykład raz na sezon wychodził nowy żagiel, czyli nawet jakiś taki element kolekcjonerski byłby tutaj ujęty. Jednak chciałem, żeby to był bez, czyli chciałem, żeby on, wiadomo, że pewne zmiany trzeba było zrobić, natomiast chciałem, żeby on nawiązywał kształtem kadłuba i nadbudówki do tego starego beza. Ten stary jacht miał 4,17 m, nie, tak, 4,17 m długości i 1,89 m szerokości. Ten nowy jest 23 cm dłuższy, ma 4,40 m i ma dość dużą szerokość 2,10 m. Ta duża szerokość wynika z potrzeby takiej, żeby koje we wnętrzu miały co najmniej szerokość 55 cm, no i długość prawie 2 metry. Chodzi o to, żeby tam 3 czy 4 osoby wygodnie spały. Troszeczkę większy, chociaż ciągle mały. Ciągle na rynku właściwie europejskim czy światowym nie ma takich małych jachtów kabinowych. I może w tym jest jego szansa. Zostawiliśmy ten człon, że to jest BES 2 na potrzeby oznaczenia projektu, bo jednak on jest trochę inny. Pan Jacek zaproponował między innymi, żeby to był BES 2 bis. Ja myślę, że dla mnie to może być BES 2 i 2 bąbelki. No bo jest zaprojektowany tak, żeby było dla rodziny 2+2, więc ja osobiście to dla mnie będzie BES 2 i 2 bąbelki. Reakcja była bardzo dobra. Zawsze najbardziej sympatyczne było coś takiego, jak przychodziła jakaś osoba i nie wiedziała o tym, że my będziemy się wystawiać na targach i był szereg osób, którzy stawali jak wryci. Nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, później mówili, że wow, mój dziadek takiego miał. Albo wychowałem się na tym. O, pamiętam, jak płynąłem w jakichś tam trudnych warunkach pogodowych przez to jezioro. To było coś. A z drugiej strony też były różne opinie. Na przykład mam najlepsze wspomnienia z tym jachtem, ale to była najgorsza jednostka, jaką pływałem. Tak mi to zostało. Więc było naprawdę szereg, ale wszystko to było naprawdę takie sympatyczne i też pokazało, jak bardzo znany jest ten jacht, jak bardzo znana jest to marka i chociażby pływając po Mazurach, to ja byłem naprawdę bardzo rozpoznawalny. Z daleka ludzie wiedzieli, że to jest BES. Bardzo chciałbym, żeby w drugim kwartale 2026 gdzieś tam pierwszy kadłub już był dostępny i później idąc dalej za ciosem, żeby pierwsze żaglówki były gotowe przed sezonem i żeby już mogły nas cieszyć w roku kolejnym. Czuję, wie pani, no jakąś taką sympatię do takich i nawet tak sobie myślę, że jak zbudujemy prototyp, to też sobie takiego zbuduję i będę sobie pływał.